Uzbrojeni i zamaskowani ludzie blokują drogę. W zatrzymanym przez nich aucie nie siedzi palestyński rolnik czy lokalny aktywista. Siedzi członek Kongresu Stanów Zjednoczonych. Amerykański polityk Roe Hanna został zatrzymany przez izraelskich osadników na okupowanym zachodnim brzegu. Ale on miał numer do ambasady i Amerykę, która się upomniała. A co ma palestyńska rodzina, kiedy nocą w stronę jej domu idą uzbrojeni osadnicy? Ma reflektor i WhatsAppa. To jest podcast Świat. Roe Hanna to lewicowy demokrata z Doliny Krzemowej, jeden z nielicznych kongresmenów, którzy otwarcie mówią o prawach Palestyńczyków. Przyjechał zobaczyć, jak wygląda zachodni brzeg. Uzbrojeni mężczyźni, którzy zablokowali jego drogę, to nie terroryści, to izraelscy cywile, osadnicy. Nie mają formalnego prawa do zatrzymywania ludzi, a jednak delegacja kongresmena USA utknęła na drodze. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, musimy w tym odcinku pojechać do palestyńskiego miasteczka, które nocą samo pilnuje swoich domów przed osadnikami i zobaczyć mapę terenów palestyńskich, którą Izrael po cichu zmienia od dziesięcioleci, oraz zrozumieć, dlaczego izraelscy osadnicy od lat są nie tylko brutalni, ale i bezkarni. W miasteczku Sinji na zachodnim brzegu mieszkańcy nie czekają na przyjazd służb. Wolontariusze zbierają się nocą na wzgórzach. Kierują reflektory w doliny. Obserwują drogi prowadzące od pobliskich izraelskich osiedli, gdzie mieszkają izraelscy osadnicy. Patrole z Sinji sprawdzają obrzeża miasta, a informacje krążą przez WhatsAppa. To nie wzięło się z próżni. W ostatnich latach nie ma dnia bez ataku izraelskich osadników na palestyńskie miasteczka. W Sinji jeden z osadników pobił kiedyś rolnika na jego polu kolczastą maczugą. Do innego z domów ktoś wrzucił koktajl Mołotowa. W środku był starszy człowiek na wózku, który nie miał jak uciec, bo osadnicy zastawili drogę kratami. Wynieśli go sąsiedzi, zaalarmowani na WhatsAppie. I to jest właśnie cały problem Palestyńczyków. Mieszkają u siebie, ale pod okupacją i nie mają instytucji, która by ich chroniła. Palestyńskie władze nic nie znaczą, a izraelskie stoją murem za osadnikami, więc oni muszą organizować się sami. Mają reflektory, samochody i telefony. Izraelska armia odpowiada, że żołnierze mają rozdzielać strony, a ściganiem izraelskich cywilów zajmuje się policja. Brzmi rozsądnie, ale dotąd, dopóki nie zobaczymy mapy, na której ten podział działa. Żeby zobaczyć, skąd ci osadnicy wzięli się na wzgórzach wokół Sinji, wystarczy jedna data – 1967. Po powstaniu Izraela i po wojnie z 1948 roku zachodni brzeg znalazł się pod kontrolą Jordanii. Nie powstało niezależne państwo palestyńskie. W 1967 roku Izrael zajął zachodni brzeg i wschodnią Jerozolimę, a na okupowanych terenach zaczął budować osiedla. Porozumienia z Oslo w latach 90. dały Palestyńczykom samorządność w części miast, ale nie stworzyły jednego spójnego palestyńskiego terytorium. Dziś na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, czyli na terenach palestyńskich, mieszka ponad 700 000 izraelskich osadników. Palestyńczyków na zachodnim brzegu są 3 miliony. Osadnicy to nie jest kilka przyczep ustawionych przez grupę radykałów. To miasta, szkoły, drogi, do których doprowadzona jest woda, energia, wojskowa ochrona. Nie każdy osadnik jest oczywiście fanatykiem. Część ludzi przeprowadza się tam z powodów religijnych. Inni, bo mieszkanie jest tańsze, bo są dotacje, bo jest dobry dojazd do Jerozolimy. Ale każde osiedle potrzebuje drogi, ochrony, wody. Ta infrastruktura łączy osiedle z Izraelem i jednocześnie przecina przestrzeń między palestyńskimi miastami. Palestyńskie władze nie mają już kontroli nad swoimi terenami, bo im więcej izraelskich osiedli i łączących je dróg, tym trudniej z palestyńskich enklaw złożyć coś spójnego. Społeczność międzynarodowa uznaje izraelskie osiedla za nielegalne. Świat podaje nawet konkretne przepisy konwencji genewskiej. Izrael twierdzi, że zachodni brzeg to terytorium sporne, ale to wszystko jest oczywiście rozmową prawników. A bezkarność osadników, a o tym jest ten odcinek, rodzi się zupełnie gdzie indziej. Na drodze, w gaju oliwnym czy na komisariacie. Izraelski osadnik wchodzi na palestyńskie pole. Grozi rolnikowi, niszczy samochód, bije go. Kto ma zareagować? Wojsko kontroluje terytorium i chroni osiedla, ale osadnik to izraelski cywil i jego przestępstwo powinna ścigać policja. Najpierw żołnierze rozdzielają strony. Palestyńczyk składa zawiadomienie o pobiciu czy innego rodzaju przestępstwie. Policja musi rozpoznać sprawcę, przesłuchać świadków, zabezpieczyć dowody.
I dopiero wtedy sprawa może trafić do prokuratury. Na każdym z tych etapów może się jednak skończyć. Według danych organizacji Yesh Din zaledwie 2% spraw o przemoc osadników doprowadziło do aktu oskarżenia. 2%. Czyli obraz jest jasny. Jeśli jesteś Palestyńczykiem, coś ci się stanie i złożysz zawiadomienie o ataku osadnika, masz 2 na 100 szans, że sprawa trafi przed sąd. Czasami system idzie jednak o krok dalej. Breaking the Silence, czyli izraelska organizacja złożona z byłych żołnierzy, którzy teraz działają na rzecz praw Palestyńczyków, opisała historię z palestyńskiej wioski al-Khair. Osadnicy mieli zablokować rodzinie dostęp do toalety. Po co? Nie dla beki. Za kilka minut ci to wyjaśnię, ale posłuchaj ciągu dalszego. Otóż po zajęciu toalety przyszło wojsko i uznało ją za zamkniętą strefę wojskową. Czyli wejście do toalety za potrzebą oznaczałoby poważne złamanie prawa. Tak, dokładnie tak to działa. Toaleta jako zamknięta strefa wojskowa. Brzmi jak z Franza Kafki? Dla tej rodziny to nie jest żart, bo bezkarność nie zawsze oznacza tylko brak kary. Czasem skutek działania osadników staje się nową oficjalną rzeczywistością, jak na przykład brak toalety. Osadnicy tworzą blokadę. Wojskowy zakaz ją utrwala. Do tego jest drugi poziom nierówności. Osadnik podlega izraelskiemu prawu cywilnemu. Palestyńczyk mieszkający kilka kilometrów dalej izraelskim rozporządzeniom i sądom wojskowym. Jedno terytorium, 2 populacje i 2 systemy prawne. W praktyce szansa na konsekwencje dla izraelskiego osadnika jest tak mała, że napastnicy się niczego nie boją. Bo Amerykanin Rouhana mógł uruchomić system z samej góry. Palestyński rolnik zaczyna od żołnierza stojącego na drodze i od pytania, czy ten żołnierz w ogóle uzna go za kogoś, kto wymaga ochrony. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Atak osadnika może trwać 10 minut. Jego skutek może zostać na lata. Osadnik nie musi formalnie przejąć pola. Wystarczy, że po takim ataku rolnik zacznie się bać na nie wracać. Wystarczy, że rodzina uzna, że kolejnej nocy może nie przeżyć i się wyprowadzi, a ziemię po prostu zostawi. Osadnik nie musi oficjalnie zamknąć drogi. Wystarczy, że ludzie przestaną nią jeździć. Hirbet Zanuta, czyli miejscowość, do której jechał amerykański kongresmen, była wcześniej atakowana i w dużej części już opuszczona przez Palestyńczyków i stała się symbolem wypierania palestyńskich społeczności pasterskich. W Sinjil ludzie mówią o zamkniętych wjazdach i utracie dostępu do ziemi. Izrael odpowiada, że zapory, które stawia wojsko, a które powodują, że Palestyńczyk nie może gdzieś wjechać, chronią obywateli przed kamieniami i koktajlami Mołotowa. I ma rację. Izrael ma obowiązek chronić swoich obywateli. Problem zaczyna się wtedy, gdy ochrona jednej społeczności staje się stałym ograniczeniem dla drugiej, a osadnicy odpowiedzialni za przemoc prawie nie ryzykują odpowiedzialnością. I nie chodzi o kilku radykałów, którzy wymknęli się spod kontroli. Przez całe dekady kolejne izraelskie rządy po cichu, ostatnio już mniej nawet po cichu, wspierały osadników. Niezależnie czy to prawica, lewica czy centrum. Budowy kolejnych nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu były potępiane przez cały świat, włącznie z Ameryką, a Izrael i tak robił swoje. Od dziesięcioleci. Poszczególne rządy różniły się jedynie tempem zasiedlania terenów palestyńskich. Obecne władze robią to najszybciej w historii. Wraz z budową osiedli powstaje infrastruktura. Są szkoły, szpitale, sklepy, autostrady, po których niemal żaden Palestyńczyk nie może jechać. A potem powstają kolejne osiedla i kolejne autostrady. I przez kilkanaście lat podróżowania do Izraela i Palestyny widziałem to wszystko wielokrotnie. Dzisiaj politycy z ruchu osadniczego, tacy jak na przykład Bezalel Smotrich, zyskali realny wpływ na to, co dzieje się na zachodnim brzegu. I wprost mówią, że ekspansja osiedli ma w praktyce uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego. No bo trudno stworzyć państwo na terenie, który jest poszatkowany izraelskimi osiedlami i drogami. I w ten sposób mapa zmienia się bez jednego oficjalnego aktu własności. I dlatego osadnicy to tak naprawdę sedno konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wróćmy do 2 obrazów. Amerykański kongresmen siedzi w zablokowanym samochodzie. Palestyńczyk stoi nocą na wzgórzu nad Sinjil. Polityk ma telefon do ambasady, nazwisko i państwo, którego chroni. Palestyńczyk też ma telefon, ale do sąsiada. Amerykański polityk wyjedzie z Izraela. Palestyńczyk przeżywa ten dramat każdej nocy. Dlaczego więc osadnicy mogą działać bezkarnie?
Nie dlatego, że izraelskie prawo oficjalnie pozwala im atakować Palestyńczyków. Dlatego, że działają w systemie zbudowanym przede wszystkim do ochrony ich obecności na okupowanym terytorium. Państwo chroni osiedla i prowadzące do nich drogi. Osadnik i Palestyńczyk podlegają różnym systemom prawnym. Odpowiedzialność rozmywa się między wojskiem, policją, prokuraturą i sądami. Postępowania niezwykle rzadko dochodzą do aktu oskarżenia. A rozwój osadnictwa ma od dziesięcioleci wsparcie państwa finansowe, administracyjne, infrastrukturalne i wojskowe. Obecny rząd robi to szybciej i mówi o celu bardziej otwarcie. Osiedla mają sprawić, żeby powstanie spójnego państwa palestyńskiego stało się niemożliwe. Bo najważniejsza scena z historii z kongresmenem to nie zatrzymanie przez osadników. Najważniejsza jest ta, w której odjechał wolny po 20 minutach. Dla polityka był to incydent. Dla Fadiego, Palestyńczyka z miejscowości Sinjil, to jest rzeczywistość każdej nocy. Bezkarność osadników nie kończy się na tym, że nikt nie trafia przed sąd. Zostaje po niej pole, na którym właściciel boi się wrócić. Dom opuszczony przez palestyńską rodzinę, czy toaleta, do której nie wolno wejść. I zachodni brzeg pocięty na palestyńskie enklawy, rozdzielone osiedlami, drogami i obszarami pod izraelską kontrolą. A mówimy o około 3 milionach Palestyńczyków i ponad 700 tysiącach izraelskich osadników. Bo choć osadników jest 5 razy mniej, to de facto oni kontrolują teren. Drogi, dostęp do pól, gaje oliwne, z których Palestyńczycy muszą się utrzymać. Więc jeśli kiedyś usłyszysz, jak Palestyńczycy mówią, że życie pod okupacją jest bardzo ciężkie, to wiesz już, o co im chodzi. A teraz pytanie do ciebie. Czy Izrael powinien chronić Palestyńczyków przed osadnikami, skoro okupuje zachodni brzeg? Napisz w komentarzu jedno słowo – tak lub nie. I koniecznie uzasadnij to jednym zdaniem. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego osadnicy są kluczem do tego konfliktu, to zostawiam ci inny nasz odcinek, w którym szczegółowo to tłumaczę. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. A jeśli chcesz dostawać nowe odcinki bez czekania, aż pokaże ci je algorytm, dołącz do kanału podcastu Świat na WhatsAppie. Już jest tam was trochę, czekamy na kolejnych. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.